Środek lata, piękny, słoneczny dzień, praktycznie bez wiatru. Co można o tej porze robić? Oczywiście jechać na karpie. Pojechałem dzisiaj na zawody mojego koła, koło 29 w Kobyłce. Zawody na Lasominie to są zawody, nie wiem jak to powiedzieć, ale maraton. Może to dobowe nie będą, bo zawody będą trwały 10 godzin z międzyważeniem po środku. Więc dzisiaj cały dzień nad wodą. Zawody są parowe, to jeszcze może wspomnę. Ja jestem w parze z Przemkiem. Może w międzyczasie jeszcze do Przemka podejdę. Jak będzie coś holował, to też Przemka zaprezentuję. Także zapraszam na film. Jak widzicie, trochę tego towaru przygotowałem na dzisiejsze łowienie. Mam kukurydzę do strzelania i 8 mm pelet. Tutaj mam 4 mm pelet jasny i ciemny. On jest zmoczony, więc będę mógł go podać do podajnika. Mam też 2 mm ciemny pelet oraz jasny. Zanętę to jest zanęta Krill & Squid Sonubajca i troszkę mniej, ale ta zanęta to będzie tak potrzebna, myślę, tylko żeby gdzieś tam zrobić zamieszanie w wodzie. Spicy meaty, taka pikantna kiełbasa, bardzo wyraźna zanęta, czerwony kolor, ale zapach jest bardzo wyraźny, więc ja tu siedzę i cały czas do mnie ten aromat dochodzi. To mam przygotowane. Zobaczę, co się będzie działo. O, właśnie mam branie. Pierwsza ryba na haku. Udało mi się kamerkę przełożyć z uchwytu na stojak, na statyw, więc mogę się zająć teraz holowaniem. To był chyba ze 4. zarzut. Zawody się rozpoczęły o godzinie 8. Podałem 3 koszyki, 2 koszyki z peletem, 1 koszyk z zanętą Krill & Squid. Tak ją uwolniłem gdzieś, jak podajnik dotknął powierzchni. Założyłem przypon i zacząłem łowić. Więc w czwartym rzucie mam karpia. O, jakiś wariat. Wcześniej miałem jakieś obcierki, ale te ryby nie chciały brać, więc cały czas kombinuję z kolorem. Zobaczę, czy ten kolor, który teraz zastosowałem, to będzie to. Będę go cały czas będę go sprawdzał, czy to jest to, co rybom pasuje. Ryba wzięła po około ponad 4 minuty było od zarzucenia zestawu. Więc dosyć przyzwoity czas. Mam nadzieję, że one się jeszcze nakręcą i te brania będą szybsze, regularne. Dzisiaj zapowiada się słoneczny taki dzień upalny. Ja mam jasną karnację, więc muszę unikać słońca. Mam na sobie koszulkę UV. Długie też spodnie, żeby przez cały dzień nie spalić sobie kolan, bo jutro i pojutrze przede mną wypad na ryby. Więc jestem zabezpieczony, żeby się bardzo nie spiec. Ale dodatkowo sobie założyłem parasol. Na razie siedzę w cieniu. To słońce będzie się tak tutaj przemieszczać, więc myślę, że przez parę godzin ten parasol będzie mnie chronił. Może troszkę trudniej będę miał przy podbieraniu ryb, natomiast no, będę zabezpieczony przed słońcem. Ryba jest blisko brzegu, ale walczy zaciekle. Mam nadzieję, że zaraz będę mógł Wam ją pokazać. No wariat. Wcale nie jest jakiś bardzo duży, ale niezwykle waleczny. No silne ryby tutaj, trzeba przyznać. No, chyba trochę za bardzo ofensywnie chciałem i niestety ryba się wypięła. No nic, muszę przynajmniej te pierwsze ryby troszkę bardziej przyszanować. Nie wiem, czy to widać. Taki waftersik. Więc ponawiam próbę. Zawody, tak jak wspomniałem, są zawody parami. Więc tutaj koledzy z koła, którzy organizowali te zawody, przygotowali takie, myślę, około prawie 30-metrowe boksy. I w tych boksach jest 2 zawodników. My wylosowaliśmy stanowisko numer 11. Stanowiska idą od numeru 1, to jest
przy drzewach, tak kto znalazł omin, to będzie wiedział, tam przy grobli, przy drzewach jest stanowisko numer 1 i na tamtym brzegu jest 5 boksów, na tym jest 6 boksów. Także jest dosyć dużo miejsca, że na taki team dosyć tutaj swobodnie można wędkować. Nie ma ścisku, więc to jest bardzo fajne. Przed losowaniem w ciemno brałbym właśnie te drzewa. Tamte pierwsze 2 stanowiska, ewentualnie tu ostatnie 2. No niestety nie udało się wylosować. Mamy chyba czwarty boks od brzegu, więc no losowanie no mogłoby być gorsze, ale też nie jest idealne. Takie powiedziałbym średnie losowanie. Ja bardzo dobrze tego łowiska nie znam, bo zaledwie 2 razy tutaj startowałem, ale za każdym razem jak tutaj startowałem, to najwyższe wyniki były właśnie tam pod tymi drzewami, ewentualnie naprzeciwko. No to była znaczna różnica. Ci wędkarze, którzy tam znali, mieli pojęcie o wędkowaniu, no to nie pozostawiali złudzeń, gdzie jest najlepsza strefa. Za każdym razem tak tutaj było. Więc myślę, że dzisiaj też tak może być. A jak będzie, to zobaczymy. 10 godzin łowienia, no z godzinną przerwą na ważenie, jakiś posiłek. Więc no mam nadzieję, że te brania się nasilą. Na razie to jest tak delikatnie. Ryby jeszcze nie są ustawione, ale mam nadzieję, że jak te ryby się ustawią, to będzie co robić. Ja tutaj na tym swoim stanowisku tak jakby nęcę 2 miejsca. Pierwsze miejsce to jest tak jak mi mniej więcej niesie proca, to jest około, myślę, około 15-17 metr, tak bym powiedział. I strzelam tutaj peletem 8 mm i czasami dostrzeliwuję kukurydzę. I to jest tak jakby miejsce szykowane na bombkę. Będę sprawdzał to miejsce, czy na bombkę tutaj ryby podchodzą i czy da się te ryby właśnie na bombę łowić. Drugie miejsce to jest 25 metrów od brzegu. Tu już mam miejsce zaklipowane. Organizatorzy tutaj ustalili, że nie łowimy dalej jak 30 metrów. Ja jeszcze bezpiecznie wolałem łowić jeszcze 5 metrów, trochę dalej od tej osi łowiska. Jeżeli by się okazało, że nie będzie tych ryb tam dalej, tutaj bliżej, no to oczywiście będę się wydłużał. No mam z czego się wydłużyć, ale na razie trzymam się tego 25 metra i nęcę sobie tą bliższą linię. O, teraz ryba się nie zacięła, miałem szarpnięcie, ale niestety bez kontaktu z rybą, więc ponownie zarzut. I znowu branie było teraz niecałe 4 minuty, więc to jest taki, myślę, czas, gdzie należy się spodziewać brań, tak myślę. Skoro 2 razy o tej samej porze były te brania, więc muszę być czujny koło tej 4 minuty. Oczywiście wolałbym, żeby brania były szybsze. Ale 4 minuty to jest dosyć krótkie oczekiwanie. To nie jest jakiś długi czas oczekiwania. Tutaj jeszcze zauważyłem, że przy brzegu jest dosyć głęboko. Zresztą widać po tych wyrwach w tym dzikim brzegu, no bo ten brzeg tutaj jest dziki na tym łowisku. Widać takie wyrwy w brzegu, więc no to one też świadczą, że te karpie tutaj podchodzą pod sam brzeg. One też wyjadają to, co tam wędkarze pewnie wyrzucą, czy wyjadają jakieś, myślę, robaki, które znajdą się w wodzie. Także w związku z tym, że zawody są długie, mam tutaj do sąsiada po lewej stronie, myślę, spokojnie ze 20 metrów. To jest bardzo duży, taki dobra odległość, żeby zanęcić przy samym brzegu, więc no zaobserwuję, jak to łowisko się będzie zachowywać, ale myślę, że po jakichś 3 godzinach, może nie bardzo agresywnie, ale delikatnie zacznę też nęcić dosłownie, nie wiem, pół metra od brzegu, naprawdę bardzo blisko brzegu, żeby sobie takie miejsce tutaj zostawić na jakąś dużą rybę. Myślę, że jak ta duża ryba tutaj wpłynie, ja ją zauważę, no bo nie wiem, ile tutaj jest. Wpadła mi platforma, jak się rozkładałem, no to włożyłem rękę, miałem dotąd. No to jest, myślę, że spokojnie 60 cm, a to 60 cm to jest wystarczająca głębokość, żeby złowić największego karpia, który tu w tym łowisku występuje. Takie ryby nie boją się takiej już głębokości, one podpływają, jak jest jedzenie, to one szczególnie wieczorem, no, być może dadzą szansę, żeby je poholować, więc to będzie takie 3. miejsce, które
które być może wykorzystam. Tego nie jestem pewien. Zanęcę i będę obserwował, co się dzieje. Zawody trwają około 40 minut, ale tak chciałem powiedzieć, że trwają 40 minut, ale na razie jeszcze nie widać jakichś wielu brań. Znowu 3 minuty, myślę 40 sekund branie, więc ten czas się powtarza. Ale nie widać zbyt wielu brań. Widziałem trochę karpi wyholowanych. Przemek też złowił karpia. Tutaj kolega po lewej stronie też miał karpia. No ja miałem jednego, bo na tamtej stronie też jakieś pojedyncze ryby widziałem. Natomiast no nie ma jeszcze czegoś takiego, żeby na każdym stanowisku coś się działo. Więc myślę, że są też wędkarze, którzy no nie mieli brania, czy nie złowili karpia. No ja nie złowiłem. Branie miałem, ale nie złowiłem. Z tym troszkę bardziej delikatnie się obejdę, bo tak nie poszanowałem tamtej ryby. To, że się spięła, to jest po mojej stronie niestety. Więc powoli do brzegu i trzeba robić swoje. Odławiać rybę za rybką. Na razie te karpie, które tutaj widziałem, to nie są jakieś olbrzymie. Myślę, że takie koło 2. Jest już w zasięgu podbieraka. Mam nadzieję, że tym razem uda mi się w miarę sprawnie podebrać tę rybę. Trochę zielona woda jest na powierzchni, ale mimo wszystko te ryby no, mają tutaj powera, mają moc. O, dobra, tego już podebrałem. No taki ponad 2 kg myślę. Wojownik z pomarańczowym ogonkiem. Ale wcale mocno nie zapięty, tak bardzo delikatnie. Spróbuję zaprezentować Wam tą rybkę. Ona nie jest jakoś, nie chce się pokazać. Taki karpik. Do siatki. No niestety kamera znowu mi się wyłącza. Ustawiłem ją w cieniu pod parasolem, ale mimo wszystko się przegrzewa i niestety się odłącza, więc nie wiem jak to będzie dzisiaj z tym nagrywaniem. Kurczę, kolejny film, na którym mi ta kamera szwankuje. Już muszę znowu reklamować kamerkę, no ale nic, może uda się chociaż ten haul nagrać. Znowu branie, tym razem około 4,5 minuty czekałem na branie. Więc jak na razie to łowienie jest fajne. No. Jest fajne. 3 zarzuty z rzędu, 3 ryby. Około 4 minut brania. Więc mam nadzieję, że utrzymam takie tempo, co pozwoli zbudować dobrą wagę. Też po holu zobaczę, ile mniej więcej czasu zajmuje cały tak jakby cykl, czyli nabicie podajnika, zarzut oraz holi i podebranie ryby. Bo to tak jak naprawdę jest wykładnią tego, jak często jesteśmy w stanie łowić. Łowię dosyć niedaleko, 25 metrów od brzegu, więc w miarę szybko można te ryby holować, chociaż one takie wcale nie są skore, żeby się poddać bez walki. Szczególnie tutaj przy brzegu, no, chodzą jak szalone. I po tej pierwszej rybie trochę mi tak brak pewności, żeby bardziej ofensywnie je holować. Ale chyba nie muszę się spieszyć, bo tak jak obserwuję, to jedynie tam na końcu widzę, że jakieś ryby są, natomiast tu dookoła mnie wcale tych ryb tak wiele nie ma. Ryby jak na razie z jednej półki, takie właśnie około 2 kg. Nie rozmawiałem tutaj z nikim, ciekawy jestem, jaka tu zawodnikom średnia wychodzi na tych zawodach, na rybach. Nie,
duże, ale takie waleczne. Jejku, ile one mają w sobie energii. No nie chcę podejść do powierzchni tutaj blisko. Dalej podchodzi, ale w zasięgu podbieraka wcale nie jest skory, żeby podnieść pyszczek. No dobra, teraz ryba w podbieraku. O, ryba tej samej wielkości co poprzednia i ta, co mi się spięła, więc na razie to jeden rocznik jest. Kurczę, haczyk bezzadziorowy, tak się ta ryba zapięła, że nie mogłem tego haczyka wypiąć, aż to jest niesamowite i niespotykane. Chyba pierwszy raz w życiu musiałem użyć wypychacza. Oczywiście przy łowieniu na haczyki bezzadziorowe, na metodę. Spokojnie, spokojnie. Piękny, waleczny karpik, tak go szybko pokażę. Teraz 11 minut mi to zajęło. Między przerzuceniem zestawu jeszcze w międzyczasie był Przemek, więc mu prezentowałem, jak nabijam koszyczek i na co łowię. Ale powiedzmy 10 minut, taki cykl 10-minutowy. No to jest 6 ryb na godzinę, 12 kg. 12 kg w 5 godzin. To jest 60 kg, tak? 6 godzin. Zawody mamy 10-godzinne, no, z przerwą, więc pewnie 9 godzin takiego łowienia będzie. No, pierwsza godzina słabsza, no ale te 50 kg myślę można złowić na te 5 godzin spokojnie. Mam nadzieję, że te ryby nawet się nakręcą. Także może być niezły wynik. No, trzeba tylko pilnować w siatkach, żeby nie przesadzić, żeby w jednej siatce za dużo ryb nie było. Na razie mam wrzucone dwie, mam ze sobą jeszcze trzecią siatkę. Mam też uchwyt do tej trzeciej siatki, w razie czego jak trzeba by było, to jeszcze sobie tutaj tą trzecią na lewą stronę pociągnę, bo wszystkie siatki ustawiłem na prawą stronę, tak jakbym chciał tutaj właśnie przy brzegu łowić, żebym nie miał tutaj, powiedzmy, nic, co by mi te ryby mogło płoszyć. Jak to na zawodach kołowych jest, też dostałem kompot własnej roboty. Jaki to kompot może być? Wiśnia, jak to mówili w filmie, wiśnia jest wiśnia. Miałem przestój, chyba ze 3 zarzuty było na pusto. Przerzuciłem się na bombkę, to jest drugi zarzut na bombkę. Po 3 minutach branie. Na początku na tą bombkę pierwszy zarzut miałem na pusto, taki jak obcierkę, ale miałem 2 ziarna kukurydzy. Teraz założyłem tylko jedno. Po 3 minutach branie, więc być może tym rybom nie pasuje duża przynęta. Trzeba się przykleić do tej niedużej przynęty i z tego miejsca może odławiać ryby, bo tam się skończyły dalej ryby, więc pomyślałem sobie, że może ryby przypłynęły do tego nęconego miejsca bliżej. I to na razie tak wygląda, więc będę trzymał rękę na pulsie i mam nadzieję, że teraz jeszcze bliżej te ryby będę łowił. Na bombkę to przeważnie większe karpie podchodzą, natomiast tutaj chyba z tej samej półki co tam dalej, ale może przyjdzie czas, że też będą te większe. Ojejku. Ryba pewnie zacięta.
na tą metodę. Te rybki miałem tak zacięte tutaj w okolicy pyska, a ta miała głębiej, więc tak jakby tam pewniej się czuły te ryby. Nie wiem, czy uda mi się zaprezentować. Nad podbierakiem można. Taki karpik. Tym razem do drugiej siatki. Zestaw z push-stopem, 38 cm przypon. KKHB numer 12 haczyk. Wybieram dosyć dużą kukurydzę. Na push-stopie kukurydzka, bombeczka. Strzelę sobie 6 pelecików w mieszku i w to miejsce kawałek dalej może zarzucę bombkę. Tak to teraz zrobiłem i w miarę szybko było branie. Super jest. Wędka przyszykowana. Hamulec troszeczkę poluzowany. Nie bardzo poluzowany, ale tak troszeczkę, żeby jak będzie gwałtowne branie, żeby ta ryba miała z czego wyciągnąć, żeby nie było tak, że urwie mi zestaw. Oczywiście dolnik też zabezpieczam, bo na karpiach zawsze to jest bardzo ważne, żeby dolnik był zabezpieczony. No i tyle, i czekam na branie. Oczywiście jak to na zawodach kołowych, stawka nie jest bardzo wysoka. Znamy się od wielu, wielu lat. Fajne towarzystwo, więc fajny klimat jest. Troszkę dowcipkowania, jakichś tam delikatnych takich dogryzek jeden drugiemu, ale jest fajnie, no. Sprawdzam czujność, tam 2 stanowiska obok mam takiego kolegę Krzyśka. Sprawdzam jego czujność. Na razie jeszcze go nie trafiłem peletem, ale przyjdzie czas, że go trafię. Krzysiu jest zamyślony, zakłada przynętę. Więc ponowię atak. On też we mnie strzela, tak żeby nie było, że tylko ja. Słuchajcie, jeden pelet trafił mu w sztyce od parasola. Jak mu dźwięknęło pod tym parasolem, to mało z kosza nie spadł. Także Krzysia obudziłem. Krzysiu, obudziłeś się? Obudziłeś się? Ale odgłos był niezły, co? Każdy głupek strzela w słupek. No, jak widzicie, stare chłopy, a w głowie cały czas szumi wiatr. Tutaj trzeba pracować, bo tak jak przypuszczałem, ta część zbiornika i tam w lewo niedużo ryb, natomiast tamta część no zdecydowanie więcej ryb jest, więc ja mam 3 ryby, Przemek ma chyba 1 karpia, także mamy 4 karpie, nie wiem, może 80 kg, myślę, w tych granicach. Tam słyszałem na końcu, jeden z ekipy już ma 5, nie wiem ile drugi, więc oni na pewno z nami wygrywają. Także no, trzeba cały czas pracować i szanować każdą rybę, no bo nie ma tych brań aż tyle, tak jak tutaj sobie liczyłem 6 ryb na godzinę, to na razie to jesteśmy dalece od tego, bo jest 2 godzina, prawie się kończy, ja mam 3 karpie w siatce, więc teoretycznie powinno być 12, a jest 3. Więc albo te ryby się naprawdę nakręcą i będą bardzo często brania, albo się trafią jakieś bonusy. Na razie jest spokojnie, pokojowo, nie za dużo tych ryb. Ale nie tylko u nas. Nie tylko u nas. Krzysiu, weź go zdyskwalifikuj, bo on ma haczyki z zadziorem. Jesteś u pani. Zmieniłem teraz z tej bliższej linii. Podałem metodę, ale w to miejsce, gdzie strzelałem peletem i kukurydzą mi nastąpiło dosyć szybko branie, więc być może będę tam strzelał, ale łowił na metodę. Na początku ta ryba tak szła, że myślałem, że to jakiś linek jest, wcale nie walczyła tak
Mocno teraz, trochę mocniej zawalczyła, więc być może to jednak będzie karp. Ale nie jakiś olbrzymi. Próbowałem też tam zarzucać dalej, poza linię tego nęcenia, ale tam nie było ryb. Nie, to chyba nie będzie karp, bo tak dziwnie walczy tutaj. Nie, jednak karp. Tamte dalej lepiej chodziły. Z tej samej ekipy. Trochę krótszy może. O, taki. Próbowałem na metodę na dużego waftersa, a nie było reakcji zupełnie. Wróciłem do tego najmniejszego i coś się zadziało, więc może wezmę jeszcze mniejsze waftersiki. Mikruski od Sonobites. Może to przyniesie upragnione branie. Tak jakby te karpie no nie były na żerowaniu takim ostrym. Delikatne brania, wcale nieregularne. Tak jak obserwuję łowisko, no to nie ma tak, żebym widział, że ktoś tam jednego za drugim holuje, więc to dzisiaj nie jest jakiś tam wybitny dzień, jeśli chodzi o brania. Także trzeba być cierpliwym i powoli budować wagę. Troszkę dalej teraz rzuciłem poza to miejsce strzelania. Zapomniałem, że nie mam klipa. Strzeliłem trochę dalej, więc wytrzymam chwilę. Branie było po 4 minutach. Myślę, że te 4 minuty wytrzymam, bo bardzo często jest tak, że to takie pole, które jest zanęcone, to tam ryby chętnie do tego przypływają, natomiast no niechętnie wpływają w to pole. One gdzieś stoją na obrzeżach tego pola i też tam można liczyć właśnie na brania. Dlatego nie ściągam bliżej. Spróbuję. Właśnie tak, myślę, że 2 metry poza polem nęcenia. Nie wiem, czy to jest na razie kwestia wiary, ale więcej ryb miałem na tym, wszystkie ryby miałem na ciemny pelet. Na jasno spróbowałem chyba 2 razy zarzucić. Nie było reakcji, więc wróciłem do tego ciemnego. Być może będę musiał znowu później spróbować na jasny pelet. Ale ciemny jak na razie jest lepszy. Mam też przygotowany 4 mm pelet namoczony, jasny, mieszanka z ciemnym. I pewnie przy dobrym żerowaniu bym się skusił na coś takiego, żeby podać. Natomiast te ryby teraz, no nie mam takiego wrażenia, że one dobrze żerują, więc na razie jeszcze się nie zdecydowałem. Być może jakieś 1-2 zarzuty spróbuję, żeby troszkę większych cząstek pozostawić w łowisku. Jak nie będzie reakcji, no to wrócę z powrotem do tego 2 mm peletu. Przygotowałem dzisiaj 2 wędziska. Super AX 10 stóp, to jest 3-metrowe kije. One chyba mają wyrzut, zaraz zerknę. Ile to ma wyrzutu? Ło! Akurat mi kija z ręki zabrało, ale branie. Więc na razie nie powiem ile, albo powiem ile ma wyrzutu. 30 gramów. Super AX 10 gramów do 30 gramów. Super AX 10 stóp do 30 gramów. Łowię 20 parę metrów od brzegu. Teraz akurat zarzuciłem ten zestaw, tak jak mówiłem, trochę bliżej. Myślę, że około 20 metra. Więc to jest kij świetny do takiego bliskiego łowienia. Bardzo komfortowo, bardzo celnie mogę nim zarzucać. Kołowrocek Centris NT i Centris SD na drugim wędzisku. Żyłka 0,23, 10 metrów strzałówki 0,26. No i wiadomo, no, trzonek ICS. Na tym trzonku tutaj mam podajnik do metody w wielkości M. Nowy podajnik od Prestona. Już na kolejnych zawodach próbuję ten podajnik i bardzo mi pasuje. Bardzo fajnie można w nim zaprezentować przynętę, ale mam takie poczucie, że nie podaje zbyt wiele tych przynęt na dno. SK wiadomo, no to mało przynęt się podaje, natomiast troszkę trudniej zaprezentować tą przynętę na tym podajniku. Natomiast w tej MC jest to wygodniejsze.
Ryba jest tu już pod samymi nogami. Spróbuję ją tutaj troszkę. O, dała się nabrać. Średnia ryb niestety się nie zwiększa jak na razie. Mniej więcej z jednego rocznika te ryby. Natomiast jakby były brania, to by było super. To jest to. Pięknie za dolną wargę delikatnie zacięta. Nie będę jej wyjmował z podbieraka. Tej wielkości rybka. To jest to, co mówiłem. Wziąłem mniejszą przynętę. Nie będę głośno mówił, bo tutaj wiatr trochę niesie. I od razu było bardzo szybkie branie. Więc być może to będzie kluczem tutaj ta nie za duża przynęta. Składałem większe i te ryby, miałem wrażenie, że im nie pasują te duże przynęty. A ta malutka, od razu branie po 3 minutach. To jest fajne. Zobaczcie, nieduża przynęta. Dosyć klasyczna prezentacja, czyli wsypuję pelet do foremki, wkładam przynętę, dopełniam peletem, zaciskam i to wszystko. Taka, powiedzmy, moja ulubiona prezentacja. O, tym razem trochę bliżej poleciało. Mam znacznik na żyłce. Myślę, że jestem ze 2 metry bliżej, może 1,5 metra bliżej niż byłem przy tym braniu. To nadal jest w strefie łowienia. Muszę pamiętać, żeby cały czas... O, już... Kurczę, coś już się działo. Cały czas te ryby tam są. To tak jakby ta strefa, do której tam podaję przynęty, te ryby się ustawiały, więc to jest fajne. Nie ma co tracić czasu. To wydawało się, że to jest branie, ale to były jakieś takie obcierki chyba, no bo ryby nie miałem. Tak jak mówię, tutaj łowię bez klipa. Strzelam peletem, ten pelet robi jakiś tam plac, dostrzeliwuję też kukurydzę. Ta kukurydza robi jeszcze większy plac, ona ma większy rozrzut. Dlatego też nie staram się te kubki peletu, które powstają po zarzucie podajnika, żeby one były w jednym miejscu. Jak one będą tak porozrzucane, to te ryby i tak, które wpłyną w to zanęcone miejsce, to one jak żerują, no to muszą być aktywne. One muszą pływać, przemieszczać się. To nie są ryby, które przypłyną i żerują tylko na jednym placu. Tak zarzucam mniej więcej w to samo miejsce. Nie klipuję, bo nie chcę być ograniczony. Mam taką nadzieję, że tu w łowisko wpłynie jakaś większa ryba. Jak będzie większa ryba, no to przy tak małej odległości mógłbym nie zdążyć odpiąć z klipa i bym stracił tą rybę, więc wolę łowić bez klipa. Tak na oko mam markerem zaznaczoną odległość i widzę, gdzie ten znacznik się znajduje. Po zarzucie strzelam peletem. Dostrzeliwuję też troszkę kukurydzy. Tej kukurydzy podaję mniej niż peletu. Bardzo lubię łowić na kukurydzę, lubię strzelać też kukurydzą. Natomiast no, wadą kukurydzy jest to, że dosyć niecelnie się tym nęci. To jest przynęta, która ma, no nie jest tak jednolita, jednorodna jak pelet. To nie są takie granulki praktycznie identyczne, tylko te ziarnka peletu, ziarnka kukurydzy, wiadomo, są mniejsze, większe, niektóre są zgniecione, niektóre tam mają kawałek tej kolby w sobie, więc one są takie niejednorodne i przez to, jak one opuszczają mieszek, to rozrzucenie tych ziaren w łowisku jest większe. Dlatego trudniej skupić ryby, łowiąc na kukurydzę. Ale też mam takie przeczucie, że na polskich łowiskach no, ryby znają kukurydzę, są do tego przyzwyczajone, bo wielu wędkarzy stosuje tą kukurydzę. Ona jest dostępna za nieduże pieniądze praktycznie w każdym sklepie, w marketach, więc ludzie bardzo chętnie nęcą tą kukurydzą. Do tego podaję pelet, ale też podaję kukurydzę, żeby te ryby no, czuły się
powiedzmy jak u siebie tutaj w tym łowisku. 2,5 godziny zawodów minęło. Na razie mam 5 ryb. Przemek, ile masz ryb? 2? Przemek ma 2 ryby. Mamy na razie 7 ryb łącznie. Nie wiem jak to wygląda na tyle stawki. Jak patrzę tutaj na dwie ekipy po lewej stronie, to na pewno jesteśmy lepsi. Myślę, że tutaj do połowy stawu jesteśmy lepsi. Ewentualnie te 2 stanowiska tam po jednej i po drugiej stronie mogą mieć więcej od nas. Więc jak na razie można powiedzieć, że nie trzymamy się czołówki, no bo myślę, że tam na samym końcu mają więcej od nas zdecydowanie. Natomiast no, jesteśmy powiedzmy w czubie zawodów, ale nie prowadzimy. Parasol zabrałem dzisiaj w ostatniej chwili. Chyba dobrze to zrobiłem, bo naprawdę jest gorąco. Nie wiem ile stopni jest, ale myślę, że ponad 30. Dzięki temu, że zużyłem ten parasol, praktycznie cały czas siedzę w cieniu. Teraz tak trochę już się wychylam, żeby być w tym cieniu. Jeżeli słońce przejdzie jeszcze dalej w tamtą stronę, to po prostu sztyce od podbieraka wbiję z tej strony. No już do końca zawodów też myślę będę cały czas pod parasolem. Wygodniej mi będzie też zacinać, bo zacinam w tę stronę. Tutaj przeszkadza mi sztyca, więc muszę dobrze dokręcać korbką kołowrotka, żeby zaciąć rybę. Ale jest git jak na razie. Dosyć szybko tutaj była jakaś obcierka i cisza się zrobiła. Jeszcze minutę wytrzymam. Jest 4 minuty po zarzucie. Jeśli nic się nie będzie działo, znowu przerzucę zestaw. Oprócz tych 5 ryb, które mam w siatce, miałem jeszcze jedną pierwszą, która mi się spięła już przy samym podbieraku. I też na bombkę miałem jedno branie, takie, że mi kija zabierało. Złapałem za wędkę, nie poczułem nawet oporu, więc dziwnie też wyglądało. Miałem też jakieś takie branie, ale to było takie branie delikatne. Zaciąłem, była ryba, ona odpływała i się spięła, więc myślę, że ta ryba, która się spięła, to była ryba podczepiona. Natomiast to ostre branie na bombkę, nie wiem dlaczego ryba się nie zapięła. No nieraz tak się zdarza, że nie nawiązałem z nią kontaktu. No i szkoda tej ryby pierwszej oczywiście. Tak jak widzę, tych ryb nie jest wiele, więc teraz każda ryba się liczy. Cieszy to, że na razie po tej pierwszej 5 kolejnych było wyciągniętych. Niedługo skończy się ta pierwsza część. Brań nie ma zbyt wiele. Ja cały czas mam 5 karpi w siatce, więc długi przestój miałem. Teraz założyłem białe robaki na haczyk i nastąpiło branie. Miałem jeszcze wcześniej jakąś rybę. Wydawało się na początku, że to duża, ale chyba była podpięta, bo później tak dziwnie walczyła i mi się wypięła. Więc może na te białe robaki trochę podgonię. Ogólnie na stawie nie ma szału. Tam, tak jak mówiłem, ta końcówka to tam jedynie są ryby. Tutaj w środku pojedyncze brania. Robaki w kolorze bordowym. Zakładam na bagnet. Mam bagnecik z zadziorem, więc na ten bagnet z zadziorem zakładam te białe robaki. One mi się wtedy nie zsuwają. Podajnik wielkości S też pomniejszyłem. Ten podajnik, no uznałem, że skoro ryby nie biorą, no to trzeba tak bardziej ostrożnie podejść do tego wędkowania. Nie można tak agresywnie nęcić, tak jak ja wcześniej nęciłem większym podajnikiem M-ką. No być może to będzie sposób, żeby łowić teraz regularnie. Branie było po 3 minutach, bardzo szybko. Więc super by było, jakby tak to się utrzymało. W międzyczasie też donęcam to łowisko. Za niecałe 15 minut będzie sygnał, że będzie godzinna przerwa na ważenie, na jakieś jedzenie.
tak dalej. O, teraz była obcierka, więc mam nadzieję, że zaraz nastąpi branie. Więc skoro nie będzie to łowisko przez godzinę nęcone, no bo nie będziemy łowić, to też teraz dosyć agresywnie zacząłem nęcić tą bombkę, tak żeby tam usypać kubkę, żeby troszkę było tych przynęt. I mam taką nadzieję, że jak wrócimy do tej godzinie, no to już będzie gotowe, zanęcone łowisko. Ryby będą miały czas, żeby się tam ustawić, one nie będą przez ten czas niepokojone. I mam nadzieję, że ta druga część będzie no, dużo lepsza od tej pierwszej. Na razie mamy 10 ryb wspólnie z Przemkiem. No, pewnie jesteśmy w pierwszej połowie, natomiast na pewno nie prowadzimy, bo tam słyszałem dalej to wędkarzy net jeden ma kilkanaście tych karpi, więc zobaczcie, jest następny karp, więc może to będzie tutaj sposób na to łowienie. To by było super, jakby się ruszyło. Zaraz powiem Przemkowi, żeby przyszedł, też założył te robaki i będziemy może nadrabiać. Przemek! Przemek jeszcze nie wierzy, ale zaraz przyjdzie i też będzie łowił, mam nadzieję, na białe robaki, no bo to wygląda 2 rzuty, 2 brania. To branie nastąpiło po niecałych 2 minutach, tamte po 3. Wygląda na to, jakby te białe robaki rybom pasowały. No i to trzeba wykorzystać. Gładko idzie ta ryba tutaj. Nie walczy, ale pewnie przy brzegu ona ruszy. Może mi się uda ją tak sprytnie podebrać. Jest bardzo blisko, więc może uda mi się takim sprytem podnieść po prostu głowę i odwrócić ją do podbieraka. Udało się. Ten chyba najmniejszy jest ze wszystkich. Ale jak nie biorą ryby, to nie ma co marudzić. Jeśli chodzi o większość, trzeba łowić to, co jest. Dobra, ryba się wypięła, ale się haczyk zapiął w siatkę. Dobra. Robaki mam żywe, ale takie poturlam w palcach czy na kolanie, one się robią nieruchome, nie uciekają z tego bagnecika. Jeszcze dodatkowo zadziór je trzyma, a jednocześnie są bardzo jędrne. 3 sztuki na bagnet. Jasny pelet. Zakładam, tak umieszczam tą przynętę, żeby ona była poza podajnikiem. W ten sposób pokazałem na filmie Prestona. Jak chcielibyście zobaczyć, to zapraszam na kanał Prestona. Tam jest film, na którym zaprezentowałem, jak łowię na białe robaki. Cały cykl trwał niecałe 5 minut, więc to teraz jest to o co chodzi. Około 5 minut zostało, więc muszę cały czas, to co mówię, pilnować, żeby donęcać to łowisko, żeby tam zbudować. Takie może teraz nawet trochę przynęcone to łowisko będzie, ale dzięki temu, że tych przynęt będzie dużo, no to ryby będą miały się przy czym zatrzymać. Mam nadzieję, że w tą godzinę one tam część wyjedzą, nabiorą pewności, że to jest bezpieczne, fajne miejsce do żerowania. Jak wrócimy, no to będę miał fajne tutaj łowienie. Teraz pracuję na to, żeby to łowisko po godzinie, po 2 zaczęło dobrze żyć, dobrze funkcjonować. Na razie z tej bombki miałem jedną rybkę, miałem jakieś otarcia, ale te ryby
takie, no nie są pewne, nie czują się chyba tu pewnie. Może i tu na tą bombę powinienem też łowić na białe robaki, tego nie próbowałem. Też na pewno to spróbuję, bo one się będą wyróżniać na dnie. No jest kolejny. Tym razem czekałem niecałe 5 minut, no ale jest następna ryba, trzeci zarzut, trzeci karp. Kurde, to jest świetna teraz skuteczność. Nie wiem, czy zdążę tą rybę wyholować i zarzucić jeszcze raz, bo jest zasada, że jak przed sygnałem będzie branie i zatnę rybę, no to mam jeszcze 15 minut na wyholowanie. Więc może warto tutaj powalczyć, żeby tą rybę wyciągnąć i zarzucić i może jeszcze liczyć na to jedno branie, no skoro te ryby tam się trzymają. Może to jest dobre. W miarę spokojnie tutaj idą. Na wyholowanie. To już koniec? Nie, jeszcze minuta do końca. Który? O, Przemek też zaciął rybę, super. No dobra, to już holuję. Nie trzeba zmotywować. Przemek co prawda nie wziął robaków, tam łowi ale po swojemu. O, już jest sygnał, więc... Przemek, ale to już koniec jest w ogóle. Przerwa. Na karpiowych 15 minut. 15 minut na wyholowanie, jak ktoś tam ma holowanie. Przemek, ja odpuściłem, jeśli też powinieneś. Teraz się nie będę spieszył, no bo... Nie będę się spieszył, bo już jest ryba przy podbieraku, mam 15 minut, więc nie ma co tutaj zasuwać. 13:30 No teraz to ten chodzi tutaj przy brzegu, nie chce się dać do podbieraka wciągnąć. O dobrze, to jest dobry moment. Dobra, ja zdążyłem swojego wyholować. Także teraz jest godzinna przerwa, można coś zjeść. Pogadać z kolegami, pewnie jakieś piwko strzelić. I łowimy dalej. 8 ryb do przerwy. Skończyła się przerwa. W tej przerwie było ważenie ryb. Mieliśmy czas, żeby coś zjeść, pogadać, pośmiać się. Z tego co widzę, to chyba jesteśmy na 3., 4. miejscu. Na 4. miejscu drużynowo. Prowadzi drużyna, tak jak mówiłem, tam tylko nie ostatnia, tylko przedostatnia, ma 41 kg. Naprzeciwko nich jest drużyna druga, ma 38 kg. Drużyna trzecia jest ostatnia na tym brzegu, ma 37 kg, a my chyba jesteśmy na 4. miejscu, mamy 28. Także no, musimy jeszcze troszkę nadrobić. Ja tą końcówką trochę też podciągnąłem. Przemek też na końcu karpia złowił, więc żeśmy, myślę, w ostatnim czasie złowili te 7 kg, to na pewno. Może nawet więcej, 7-8 kg złowiliśmy w samym końcu, w samej końcówce, te powiedzmy 20 minut. Przed tą przerwą to łowisko na bombkę zostało mocniej zanęcone, więc mam nadzieję, że te ryby jakoś tutaj, no przez to, że tu się zrobiło troszkę więcej tych przynęt, to one jak być może, liczę na to, że one stamtąd może jakoś tutaj się przemieszczą i teraz my będziemy mieli więcej brań. Zobaczymy. Też już zacząłem nęcić to miejsce tutaj blisko brzegu, dosłownie, nie wiem, pół metra od brzegu, może troszkę bliżej. Podaję tam zanętę, pelet, raczej takie frakcje, którymi ten karp raczej się nie naje, coś co go zwabi, a tam są pojedyncze ziarnka peletu, takiego 4 mm, pojedyncze ziarnka kukurydzy, więc takie przynęty, że ten karp coś tam skubnie, natomiast to będzie na pewno ciekawe miejsce dla niego i cały czas to obserwuję. Jeżeli tam zauważy jakieś wiry, bo tu woda jest, tak jak mówiłem, ma około 60 cm, no to wtedy tutaj tak spod siebie rzucę może bombkę czy tam metodę. No bo tutaj może być duża ryba, no to będzie fajnie, jak łowi się ryby takie 2-kilogramowe, zgarnąć tutaj przy brzegu jakiegoś
smoka, jakąś takiego bonusa. No nic, na razie trzeba łowić to co jest. Zarzuciłem na metodę. Widziałem już jakąś sygnalizację, ale na razie bez ryby. Więc pilnuję tej metodowej linii. Jeżeli tam by się nic nie działo, przejdę na bombkę, bo to, tak jak wspomniałem, to miejsce jest obficie zostało zanęcone godzinę temu. No i mam nadzieję, że te ryby tam się nakręciły. Kurczę, branie było. Nie trafiła ta ryba. W tempo myślę zaciąłem, bo były takie rytmiczne ugięcia. Ale niestety, przynęta zjedzona. Ryba nie zacięta. Trzeci zarzut, szybkie branie. Szybkie branie. Przemek wyholował karpia, ja też teraz mam, więc gonimy. Chociaż tamci najlepsi też widziałem, podbierali już ryby, więc tak naprawdę to trzeba liczyć na to, że tych ryb przez te 4 godziny, co tam zostały, to złowimy troszkę więcej i troszkę będą większe. Na razie to nie są jakieś duże karpie, niestety. O! Tak ładnie szedł, łagodnie tutaj, ale przy brzegu już nie chce się poddać. No nie mogę go wyjąć spod powierzchni, idzie w prawo, w lewo. O, jeszcze nie. Teraz była możliwość, ale odwinął się nie w tą stronę, co należy. To jest pierożek. Niestety tam dalej, kurczę, nie mogłem złowić ryby. Na początku miałem takie jakieś wskazanie. Nie zaciąłem ryby, na następnym rzucie złowiłem karpia, później ze 2 miałem na pusto przerzuty, więc tak sobie pomyślałem, że jeżeli te karpie tam były, to być może przyszły do tego miejsca, gdzie tak dosyć agresywnie zanęciłem. Pierwszy zarzut na bombkę, na 2 kukurydze i po 2 minutach od razu złowiłem rybę. Teraz widzę, mam obcierkę. Nie zacinam. Wygina się, wygina, poluzuje troszkę. To chyba nie jest branie, bo jest dosyć... O! Strasznie mocna obcierka teraz była. Więc tak jakby te ryby tam się wkręciły. Mam nadzieję, że teraz tutaj nadrobię tą bombką. Przemek całe szczęście też dzielnie działa, bo 2 ryby już na metodę złowił. Na te białe robaki. Teraz zarzucił metodę bliżej. I ma kolejną rybę, więc jak na razie drużynowo dobrze idziemy. Przemek teraz więcej ma ryb ode mnie, więcej brań. Mam nadzieję, że będziemy gonić. Cały czas tutaj też pamiętam o tym miejscu bliżej brzegu. Co jakiś czas podrzucam 3-4 ziarnka kukurydzy. Jeszcze nie podrzucałem mieszanki zanęty peletu, ale też zacznę to robić. Dosyć dużo też tutaj kulek wrzuciłem. Właśnie godzinę do końca też podałem. Ale to jeszcze nie jest czas, że te ryby chcą podejść pod brzeg. To jest dopiero 14 godzina. Myślę, że o 16 to już będzie można tutaj myśleć, że nawet przy samym brzegu tutaj mogą być ryby. I skoro to łowisko będzie tutaj nęcone, to myślę, że to będzie miejsce, gdzie z 1-2 karpie na sam koniec uda mi się stąd wyciągnąć. Na to liczę. Dobrze było, żeby ta bombka teraz odpaliła. Ryby się kręcą, bo widzę, że mam jakieś tam ucierki. Jeszcze kwestia dobrania dobrej przynęty dla tych ryb, żeby chciały brać. Te 2 kukurydzy, które podałem w tym poprzednim rzucie, no, reakcja była natychmiastowa. 2 minuty, aż byłem zdziwiony, że tak szybko nastąpiło branie. Teraz 4,5 minuty jest cisza, ale to jest nadal w granicy błędu, więc
Chcę spokojnie, przetrzymam jeszcze do 10 minut tutaj ten zestaw. Jeśli się nic nie zadzieje, no to przerzucę. Jeśli nic nie będzie, no to znowu wrócę do metody, a być może nawet metodę tutaj przerzucę właśnie w to miejsce nęcone, no bo tu widzę po szczytówce, że tutaj przypłynęły ryby. One tutaj żerują. Trzymam się tej bombki. Jeden zarzut był na pusto. Teraz zmieniłem przypon, bo dałem przypon z gumką i włożyłem pelet. Nęcę tutaj peletem i kukurydzą. Próbowałem na tą kukurydzę, jakieś ryby złowiłem, ale mam wrażenie, że te dwie kukurydze, no też jednego złowiłem na to, ale to tak jakby za duża przynęta, bo miałem brania, jedną kukurydzę wyciągnąłem. Tak jakby ta jedna kukurydza to była wystarczająca. A teraz założyłem pelet i dosyć szybko to branie na pelet było, więc być może ten pelet będzie lepszy od tej kukurydzy. Więc na razie będę się może tego peletu trzymał. No nie chcą się poddać w tej ostatniej fazie, tutaj walczą. Myślałem, że jest większy. Po zacięciu tak parę razy szarpnął łbem. Myślałem, że to będzie większa ryba, ale wcale wielkością nie odbiega od tych poprzednich. Ładne łuseczki ma na boku, więc jak dorośnie, to będzie na pewno ładny. Taka rybka. W gumkę ten sam pelet, co strzelam. Żadnych kombinacji. Jedynie ciężko mokrą ręką to zrobić. O, dobra. Więc przygotowuję sobie zestaw do zarzutu. Biorę procę. Wykonuję strzał. Tam mam przed sobą drzewo, kieruję się na to drzewo i zestaw zarzucam mniej więcej kawałeczek dalej za to miejsce, co strzelałem. Mam tutaj znacznik na żyłce i ten znacznik praktycznie za każdym razem mniej więcej w tym samym miejscu ląduje. No dobra, trzy ryby po tej przerwie złowiłem. To minęło, o, już jakieś wskazanie było. To minęło 55 minut, 3 ryby. No nie jest to wymarzony rezultat. No na pewno, żeby dogonić tych, co prowadzą, no to trzeba tych ryb złowić więcej teraz. Te brania muszą być częstsze. No to branie miałem po 4 minutach, więc to jest ok. No ale znowu miałem wcześniej 2 czy 3 brania na pusto, więc to jest taka strata czasu. Jak się bez ryby wraca, to nie jest dobrze. Następny zarzut na tą bombę i znowu mam rybę. Kurde, na razie to jest, fajnie to wygląda. Ta nawet ryba trochę większa. Parę razy mi odjechała. Znaczy tak się wydaje większa. Nie wiem, czy będzie większa, bo jeszcze jej nie widziałem, ale tak jak parę razy odjechała, to miałem nadzieję, że będzie większa. Walczyła trochę bardziej mężnie niż te poprzednie 2-kilowe rybki. No, skupana wcale nie jest aż tak dużo większa, ale jakaś taka bardziej narowista. Nie chcę dać podnieść łba. O! No jest trochę większy. Ryba pewnie zacięta. No mam nadzieję, że tam w to łowisko wpłyną te większe. Co ciekawe, to dokładnie to samo, czym strzelam, na to łowię. I to jak na razie przynosi dobry skutek.
Także takie można powiedzieć najprostsze podejście do bombki. Pojawiły się na łowisku większe ryby. Na tamtym brzegu to już kilka osób wołało wagę 7, 6, 8 kg, 9. Tutaj w następnym boksie kolega tam bliżej tamtej strony też teraz podebrał dużą rybę. Myślę, że też koło 9-10 kg, tak jak widziałem. Także te większe ryby teraz wchodzą w grę, no i nie można przespać tego ostatniego momentu. Znaczy ostatniego, 3 godziny zostały, więc jeszcze można ten wynik podciągnąć. Ja też mam, myślę, troszkę większą rybę niż miałem do tej pory. Chociaż to nie jest jakaś bardzo duża ryba, tak jak tamte. Ale jakby się trochę ta średnia zwiększyła, no bo te rybki 2-kilogramowe łowić w porównaniu do tych ryb dużych, to... A wcale nie mam jakiejś dużej skuteczności i częstotliwości brań. Także czekam też na te duże ryby, żeby u mnie się zagościły. Na razie bawię się z tymi niestety małymi, też nie mam ich jakoś dużo. Więc jak na razie z Przemkiem zamiast gonić, to chyba tracimy. Niestety. O, Przemek też całe szczęście ma rybę, więc dobrze jest. Wziął ode mnie pelet. Też na ten sam pelet łowi. Tak jak zauważyłem, że jak strzelam i zarzucam zestaw w to miejsce, gdzie strzelam, albo troszkę bliżej, to nie miałem brań, nie miałem obcierek. Dopiero teraz, któryś raz z rzędu, troszkę przerzucam to miejsce nęcone i to jest chyba najlepsze. Troszkę za tym miejscem nęconym, tam są ryby. Co jakiś czas taką kuleczkę z mikropeletu. Dosłownie tyle od brzegu na taką wodę. No i czekam na oznaki na powierzchni. Dopiero tam zarzucę zestaw, jak będę widział jakieś wiry na wodzie. To będę pewny, że tam jest żerująca ryba. Widziałem wcześniej jakieś takie bąbelki, tak jakby coś tam ruszało, ale takim czym się nie przejmuję, bo w tym łowisku na pewno są jakieś mniejsze ryby. Sam złowiłem takiego leszczyka, więc to też mogą być te małe rybki, co tam poruszają przynętę. Natomiast jak duży karp wpłynie, no to jak machnie ogonem, to zrobi wir na wodzie i to będzie dla mnie oznaka, żeby tam zarzucić zestaw. Myślę, że tam to łowisko nie jest mocno zanęcone, więc moja przynęta, nawet jak tam trafi, to będzie... O, ale mam obcierkę teraz. Jeżeli tam trafi moja przynęta, no to na pewno się wyróżni. Potem co jakiś czas tylko coś tam podrzucam, więc myślę, że te małe rybki tam wyjadają, robią zamieszanie na dnie. No i mam też nadzieję, że wreszcie skuszą jakąś większą rybę. Może nie te rybki małe skuszą, ale tą swoją tam byciem w tym łowisku jakoś zaintrygują coś większego. No ale na razie pilnuję bombki, bo z tej bombki jak na razie złowiłem, nie wiem, 5 ryb chyba, 8. Tak, 5 ryb złowiłem. 8 miałem w tej pierwszej części, 5 już złowiłem w tej części. No i 4 były z bombki. Miałem też dużą rybę z tej bombki. Bardzo gwałtowne branie. Zabrało kija. Oczywiście zaciąłem. Ryba zaczęła odjeżdżać na hamulcu i w pewnym momencie skończył się hol i żyłka była przerwana zaraz za łącznikiem, więc przypuszczam, że po prostu karp wziął na płetwę grzbietową żyłkę i gdzieś tam o te jego promienie płetwy grzbietowej ta żyłka się przerwała. Bo też niesamowite, no 0,26 miałem żyłkę, no to ta żyłka tak nie pęka jak nitka, więc no musiało o coś tam być zahaczone.
To miejsce tutaj bliżej brzegu zacząłem nęcić. No i już jest ryba od razu. Od razu mam rybę tu z bliska z brzegu, tylko wiry zobaczyłem, zarzuciłem, włączyłem kamerę i od razu jest odjazd. O, tu muszę uważać, bo mi że dojść do klipa, bo mam dalej klip. Na tych 20 paru metrach, a to może być ładna ryba, bo zawsze przy brzegu są duże ryby. Więc być może tą końcówkę uda się tutaj podgonić właśnie blisko brzegu. 3 kukurydze. Te ryby jak już tu przypływają pod sam brzeg, to one nie oglądają przynęty z każdej strony. Tylko po prostu podpływają i zjadają co mogą zjeść. One się tu, mam wrażenie, czują najbardziej bezpiecznie. Nie wiem jak duża jest to ryba, chyba największa z tych co dzisiaj złowiłem. Ale nie wygląda na taką właśnie tam 9-10 kg jak tu mieli koledzy. Ale jest większa od tych dwójek, które łowiłem, więc to też dobrze. Podbiorę ją, donęcę znowu to łowisko, zarzucę przed siebie i znowu będę obserwował. Może kolejny bonusik się tutaj trafi spod nóg. To jest piękne, fajne łowienie. Nie zawsze na zawodach tak można łowić, no bo jeżeli stanowiska są bardzo blisko albo jest bardzo płytko przy brzegu, no to wtedy tak się nie da, ale akurat tutaj na tym łowisku i przy tych zawodach, jak mamy właśnie oddalone te stanowiska, tak jak ja się ustawiłem, żeby mieć około 20 metrów wolnej przestrzeni, no to w miarę ta ryba się czuje tutaj bezpiecznie. Dosyć duży plac takiej cichej wody tutaj ma. To jest ładna ryba. Zaczyna powoli bąbelki puszczać te duże ryby. To tak robią, tak jak suma. Jak się suma holuje, to te sumy też puszczają bąble. Tak samo duże karpie, jak się go holuje, to już tutaj w ostatniej fazie zaczyna puszczać bąble. Duża ryba jeszcze się nie pokazała. Tylko widzę ślady od ogona na powierzchni. Zastanawiałem się, ile ryb może być w takim łowisku, tak jak tutaj zanęciłem. Nie wiem, czy ta reszta się wypłoszyła po zacięciu tej ryby, bo ona w miarę tak... To branie nie było takie gwałtowne. Miałem wrażenie, że ta ryba tak dosyć swobodnie wypłynęła z tego łowiska. Nawet się zastanawiałem, czy ona gdzieś jakoś nie wyciąga tej żyłki, w sensie się nie podczepiła, czy gdzieś się nie zaczepiła, ale wygląda, że jakby była zacięta w pysk. Zaraz zobaczymy. No skubana nie chce się wdać, podebrać. Ale to duża ryba. Krąży tutaj z prawej na lewo, ale jest coraz słabsza, już coraz bardziej się daje do tej powierzchni podciągnąć. Oby tylko pyszczek wystawił. Nie, to taka ryba z 5 kg myślę będzie, no ale 2 razy większa niż te, co do tej pory łowiłem. Więc od czegoś trzeba zacząć. No może nawet 6. O nie, to już jest... Źle ją oceniłem. To jest 7-8. Także przy brzegu łowi się takie ryby. Nie wiem, czy to widać. Tego chyba nie będę wyjmował. Przemek, tego to chyba trzeba będzie zważyć, co? Spróbuję go delikatnie unieść. Tak przynajmniej w siatce. Nie będę jakoś kombinował. Zobaczcie, no to jest wielka ryba. Myślę, że około 7 kg. Więc donęcam to miejsce, żeby na następne ryby było.
Nie wiem, jak długo ta kamera wytrzyma. Co chwila mi się wyłącza już teraz to. O, ale widzę znowu, mam tu przy brzegu ryby. Słuchajcie, tą rybę wyholuję i zaraz zarzucę tam dalej. Co prawda nie jest w tym miejscu, co nęciłem, ale ta ryba idzie. Mam nadzieję, że zaraz wpłynie w to miejsce, które nęciłem. Akurat to będzie ten czas, że zdążę wyholować rybę na bombę. I mam nadzieję, że zdejmę tą. Chyba że nie pojawią się żadne tutaj wiry, to znowu rzucę na bombkę, bo teraz brania mam natychmiastowe. To branie to była niecała minuta. Poprzednia ryba to myślę, że może z 1,5 minuty, więc cały czas tu na tą bombkę coś się dzieje. Cały czas pracuję, żeby coraz więcej tych ryb łowić. Co ciekawe, teraz łowię na kukurydzę. Już przestałem to i kukurydzy. O! Też wydaje się ładna ryba. Przestałem strzelać kukurydzą, więc tak moja kukurydza, która teraz jest na haczyku, się bardzo wyróżnia. Chyba rybą pasuje. Strzelam peletem, łowię na kukurydzę. I to na razie przez ostatnie, myślę, 20 minut, pół godziny fajnie działa. Jest prawie 4, czyli 2 godziny łowienia jeszcze. No to można ten wynik jeszcze podgonić. Tym bardziej, że ci, co łowili te duże ryby, to widzę, że teraz tak jakby ucichło u nich. Tak jakby tam ucichło, a u nas się nakręca to łowienie. Żebym tylko nie stracił rytmu w donęcaniu tego łowiska, żeby nie zgubić tych ryb, które tutaj chcą być. No, dlatego wcześniej troszkę więcej tych przynęt nastrzelałem, żeby był jakiś zapas. O, ta ryba jakoś, nie wiem, czy się od coś tu zaczepiła? Co to jest? Co to jest, jakiś zaczep? O, dobra, uwolniło się. Kurczę, tu jakiś zaczep musiał być, bo ta żyłka ewidentnie po czymś szła. Cały czas też obserwuję kątem oka to łowisko, o którym wspomniałem, ale ciszę. Tam tylko bąbelki widzę, wirów nie widać, więc chyba na razie jeszcze się nie zdecyduję, żeby tam zestaw zarzucić. Ale jeszcze chwilę pewnie potrwa holowanie. Ładne odjazdy ma ta ryba, może być ładny karp taki. Ma siły w ogonie, widać. Te małe rybki to nie miały siły, one jak już przyszły pod brzeg, to chodziły z prawej do lewej, a ten już któryś raz z rzędu mi odjechał, więc mam nadzieję, że będzie większy od tych poprzednich. Ta ryba ważona, która była, kamera oczywiście wysiadła, to ta ryba ważona miała około 6 kg, więc tak się troszkę podpaliłem. Troszkę za mocno ją oceniłem. Brzuszek miała płaski. No dosyć długo już ten hol trwa. Nie chcę go też przeciągać jakoś w nieskończoność. Ale też na siłę nie chcę tej ryby holować. Nie, te wiry, które są na wodzie, to teraz nie wygląda, że to jest jakaś potężna ryba. Ciekawe dlaczego. Kurczę, wcale nie jest jakaś olbrzymia. Tylko skubana tyle siły ma. Na chwilę wstałem z kosza, ale kontrolowałem wędkę, hamulec był poluzowany. Musiałem baterię wymienić w mikrofonie, tylko uruchomiłem mikrofon, od razu ryba zabrała szczytówkę, więc no jest kolejny karp. Ejku, ten jakoś tak opornie idzie, albo się zakręcił. Bardzo opornie coś idzie, nie wiem co on tam złapał. Dobra, ruszył. Może się zawinął, tylko żyłka mu się gdzieś tam zawinęła. Cały czas na tą bombkę łowię. Cały czas 2 kukurydze. Strzelam peletem. Zarzucam trochę w prawo od pola nęcenia i troszkę dalej, tak w kierunku Przemka. Przemek też strzela, więc tak sobie pomyślałem, że te ryby przechodzą ode mnie do niego. Tam jest, u mnie jest kubka, u niego jest kubka, więc na tej naszej drodze umieszczam przynętę.
w miarę blisko tego miejsca, które nęcę. No i brania są w miarę regularne. Teraz 4,5 minuty. Tylko ryby nie są duże, to jest największy ból, ale widzę, że te duże ryby to był taki moment, że kilku wędkarzy złowiło i później tak jakby ucichło. A nawet i te małe teraz u nich też nie biorą, więc jest szansa, żeby tymi małymi trochę podgonić. Jak one będą brały, to nie będzie źle. Może zaprezentuję chociaż tą rybkę, bo dawno już ryby nie pokazywałem. Cały czas z tej samej wielkości ryby. Fajny teraz ryb tego łowienia jest. Bardzo mi się takie coś podoba. Właśnie lubię w takim rytmie łowić, gdzie to wszystko takie jest poukładane i te sekwencje następują jedna po drugiej. Czyli wybieram sobie 2 ziarna kukurydzy, umieszczam je na półstopie. To jest moja przynęta. To jest przypon, jest bombka. Więc zwykły, prosty zestaw do metody. Przygotowuję sobie odległość już do zarzucenia. Do tego koszyczka wkładam, nie wiem ile tych pelecików tu będzie, 2, 4, 6, z 15 może. Wystrzeliwuję taką porcję, ona na te 17-16 metrów leci bardzo celnie i zarzucam zestaw troszkę w prawą stronę, tak żeby znacznik, teraz już ten znacznik mam poza szczytówką wędki. Zauważyłem, że jak za blisko zarzucałem, to tych brań nie było, albo bardzo długo musiałem czekać, więc celowo przerzucam ten zestaw i te brania następują trochę szybciej. Przerzucam ten zestaw, w sensie zarzucam dalej niż to pole, w którym nęcę. Ale to działa, więc nie kombinuję. Tak jak powiedziałem, no brania są... Teraz miałem po 4 minutach, wcześniej tam też w miarę regularnie te brania najszybsze to miałem po niecałej minucie, po 1,5 minucie, po 3 minutach, więc te ryby naprawdę dosyć dobrze reagują. Więc to, co powiedziałem, że ta sekwencja fajnie działa. Strzelam, zarzucam zestaw, cierpliwie czekam na branie, pewne branie, hol, wyholuję, ryba trafia do siatki, znowu mogę strzelić. Ewentualnie jak dłużej czekam, nie ma brania, to też zauważyłem, że te ryby są pobudzone, jak im się strzeli. Na przykład strzelę peletem, coś tam się w tej wodzie zadzieje, to też bardzo często to prowadzi do brania. Więc jak długo tego brania nie ma, to ponawiam strzał, żeby to łowisko troszkę rozruszać. No i oczywiście cały czas tutaj też regularnie, delikatnie donęcam. Ponad 6-kilogramową rybę, jedną już tutaj złowiłem. Był moment jeden, że też widziałem jakieś wirki, była taka rybka, też tu się coś zakręciło, ale ona nie była tak dobrze żerująca jak tamta i nie robiła takich mocnych wirów. O, jest kolejna ryba, zobaczcie jaka reakcja. Nie włączyłem stopera, bo się zagadałem, no ale myślę, nie wiem ile tu minuta minęła. Naprawdę bardzo szybka reakcja na to łowienie jest. To jest fajne. Fajne i takie bardzo satysfakcjonujące, że to wszystko takie się dzieje w rytmie. Właśnie według mnie skuteczne łowienie w jakiejkolwiek metodzie federowej czy spławikowej polega na tym, żeby robić coś tak regularnie. Czy się łowi, nie wiem, ukleje szybkościowo, czy się łowi leszcze na feder, czy karpie, żeby to wszystko takie miało swój rytm. Trzeba złapać taki odpowiedni rytm i wtedy się łowi bardzo skutecznie. Przynajmniej dla mnie tak jest. Cały czas czekam jeszcze na jakieś większe ryby, żeby trochę ten swój wynik podciągnąć. Coś się ruszyło tutaj na dnie, blisko brzegu, tak cały czas zerkam tutaj.
Widzę, bąbelki się pojawiły, ale nie widzę wirów. Tu jest tak płytko, że czekam na wiry, bo te bąbelki to inne ryby mogą spowodować, nie tylko karpie. Natomiast jak już są wiry, to wiadomo, że żeruje karp. Jakby ryby tam nie brały, to nawet w takie bąbelki też bym wrzucił i zaryzykował. Natomiast tutaj mam tak szybko brania, że nie pozwolę sobie na takie ryzyko. Ta ryba tak fajnie, spokojnie tu podpłynęła, chociaż teraz już taka się robi elektryczna. Już miałem przez moment nadzieję, że to taka duża, która tak dostojnie sobie tutaj przypłynęła pod brzeg. Znowu mi się bateria wyłączyła. Znaczy bateria, no ta kamera się przegrzewa. Przepraszam, że to takie rwane. Taki karpik do siatki. No i ponawiam sekwencję, o której wspomniałem. Czyli założę przynętę. Przygotuję się już do rzutu. Będę miał odpowiednią odległość ciężarka od szczytówki. Strzelę, zarzucę i będę grzecznie czekał na kolejne branie. 2 ziarnka. To jest już taka dobrze widoczna, fajna przynęta. Myślę, że wcześniej te ryby, jak miałem obcierki, to błędem moim było, że nęciłem kukurydzą. I ta kukurydza tak jakby zaburzała rytm takiego normalnego łowienia. Bardzo mi też pomaga znacznik, o którym mówiłem, że sobie zaznaczyłem na żyłce markerem, zrobiłem ślad na żyłce i dzięki temu dokładnie wiem, gdzie znajduje się mój zestaw. I tak jak mówię, jak ten marker miałem gdzieś tutaj na początku wędki przy kołowrotku, to się równało mniej więcej to miejsce, gdzie strzelam. To nie było to dobre. To nie było to dobre, bo no nie złowiłem z tego ryby. Jak ten marker zauważyłem, zaczął się tak troszkę odsuwać od kołowrotka, czyli był już, moja przynęta lądowała za miejscem nęcenia, to nagle te brania i były i częstsze, i pewniejsze. Więc teraz tak łowię, nawet teraz znacznik tak łowię, że znacznik mam poza szczytówką. Myślę, że z pół metra jeszcze poza szczytówką wystaje mi ten znacznik. Nawet jest słaby, więc muszę go trochę odmalować, bo jeszcze ze 3 rzuty go w ogóle nie będę widział. Niestety trochę zabrakło mi konsekwencji, bo miałem delikatny przestój tam na tej dalszej linii i ręka mi zaswędziała, żeby tutaj zapolować na większą rybę. Myślę, że ze 20 minut, 15-20 minut straciłem i niestety były jakieś oznaki, były wiry. Nawet na szczytówce jakieś delikatne wskazania miałem. Nie wiem, co to były za ryby, bo brania się nie doczekałem. Próbowałem różnych przynęt. Wróciłem tam do tej bombki. No jest kolejna ryba, więc tak troszkę stracony czas. Że chyba powinienem sederować tutaj polowanie na dużą rybę i łowić po prostu te małe, jak tam są, to je po prostu odławiać, bo 3 małe to jest 1 duża, nie? Więc jakby tak brały regularnie co te 3-4 minuty branie, to nie trzeba się patrzeć na te duże ryby. A być może tam też się taka duża trafi. To wojownik, wariat mały, no. No chcę w siatkę wpłynąć. Dobra, koniec twoich tańców. Nieduży karpik, więc go wsadzam do siatki i zarzucam kolejny zestaw, może jeszcze jakiś tam. Jeszcze kilka by się przydało złowić, z 40 minut niecałe zostało.
Ten wieczór mógłby być fajny jeszcze, jakby okrasić to jakąś ładną rybą u mnie albo u Przemka, to by było super. Dwie naraz też? Dźwignie ci ta waga? Tak, żeby nie wypadły, nie? Poszedł? Jeszcze jeden? Dobra. No dobra, Przemek. Zobaczcie, to są ryby z drugiej tury. Jeszcze jeden 6-kilogramowy karp był, ale on został wypuszczony, więc te ryby też szybko wypuszczam. Akcja zarybieniowa trwa. Zawody na Lasominie się skończyły. Niestety kamera mi padła, musiałem ją odesłać na reklamację do producenta. No nie mam kamery, nagrywam telefonem. Mam nadzieję, że Michał sobie z tym poradzi. Jest zdolny, więc na pewno da radę. Wyniki. Razem z Przemkiem mieliśmy 86 kg. To na tym brzegu, którym staliśmy, to był drugi wynik. Marcin i Jakub Rzepczyńscy mieli ponad 120 kg tam z ostatniego miejsca, więc oni zdeklasowali wszystkich, wygrali całe zawody. My mieliśmy drugą wagę zawodów, natomiast to było podzielone na sektory, byliśmy drudzy w tym sektorze, wygraliśmy 1 kg zaledwie z ekipą, która była na przedostatnim stanowisku i prowadziła po pierwszej turze, więc tak myślę, że dobra końcówka zadecydowała o tym, że wspięliśmy się na drugie miejsce w tym sektorze, a generalnie byliśmy trzeci, bo na drugim brzegu Krzysiek z Mateuszem Turkiem wygrali tam zmagania na tamtym brzegu i zajęli drugie miejsce w generalce. Także udane zawody w świetnym towarzystwie, dużo ryb. No i co? Bardzo Wam dziękuję, że byliście do końca. Trochę długi film, mam nadzieję, że Was bardzo nie zmęczyłem. I zapraszam na kolejne filmy na kanał Adam Niemiec Fishing.